czajnikowy.pl. Co należy mieć na czapanie? Co to w ogóle jest czapan? Czapan, tutaj taka wersja nie za duża, turystyczna, to jest ogólnie stolik, taca, blat, skrzynka, cokolwiek, co spełnia te funkcje, czyli specjalne urządzenie herbaciarza służące do parzenia herbaty na jego powierzchni. Tu są szparki, dziurki, tutaj trzymamy tutaj nasze utensylia, czarki, czajniczki, rozlewamy, wszystko spływa albo do jakiegoś zbiornika, albo do dolnej części, do specjalnej plastikowej kuwety. Na pewno widzieliście takich czapanów sporo, ponieważ herbaciarnie mają je zwykle na swoim blacie roboczym, można by powiedzieć, na miejscu, gdzie parzą herbatę. I na pewno zwróciliście uwagę, że często stoi tam coś w rogu, jakiś taki stworek. No, może proporcja czapana do talizmanu jest oczywiście troszeczkę sensowniejsza, nie taki tutaj, że zajmuje całość. W każdym razie zwyczaj nakazuje mieć tam jakąś taką zabaweczkę, jakąś figurkę, jakiegoś stworka, coś, co przynosi szczęście, coś, co jest takim duszkiem herbacianym, duszkiem herbaciarni. Może to być cokolwiek. Kilka rzeczy się przewija i powtarza. Chciałbym Wam dziś pokazać kilka ciekawych rzeczy, które można trzymać na czapanie i powiedzieć, czym one są, bo wybrałem takie, które mogliście już gdzieś widzieć. Przede wszystkim te dwa smoczyska. Tak na dobrą sprawę w Chinach smoki są różne. To też często nazywa się smokami, chociaż mnie to bardziej przypomina lwy. Tak sobie Chińczycy wyobrażali lwa, bo siłą rzeczy w Chinach lwów nie ma i nie mogli ich znać. No ale jest to taki potwór, maszkarun, wiecie, ma więcej ogonów, ma jakieś takie łuski na plecach, ogólnie ta paszcza to też taka bardziej smocza niż lwia. Mniejsza z tym. To są strażnicy. Ich rola jest taka, że muszą być najczęściej przed świątynią, ale mogą również być umieszczeni przy drzwiach do domu, albo na przykład właśnie po obu stronach czapana. Jak się to robi? One zawsze muszą być pyskiem w stronę tego, skąd przybywa jakby zagrożenie. Czyli przed świątynią są po prostu przodem na zewnątrz, gdzie przychodzą goście, gdzie może przyjść ktoś, kto będzie chciał zaatakować te świątynie. Prawda? One są tak jakby na warcie, tacy strażnicy stojący po obu stronach. Samiec i samica. Zauważcie, czym się różnią. To jest jak u nas w życiu. Chodzi o to, że mają podniesioną łapę. Zawsze muszą być tymi podniesionymi łapami do siebie, czyli tym, co mają pod łapą w swoją stronę. Nie w ten sposób, tylko tak. I jak to w życiu, samica pod łapą ma młodę, a samiec piłkę. Także kobieta z dziećmi, samiec na meczu. Tak czy inaczej, jak zobaczycie coś takiego, to wiedzcie, że chodzi o ochronę. Żaba, która ma 3 nogi i pieniądze i sztabki złota, to jest bardzo popularny symbol, aczkolwiek to konkretne żabsko nie jest klasyczne, ponieważ ona ma taki modlitewny młynek w japie. Można tym tu kręcić i zanosić modły o dostatki, o pieniądze i o sztabki ze złota. Tak naprawdę powinna mieć tutaj monetę. Często te żabska trzymają po prostu pieniążek z dziurką, taki chiński, no i to ma przynosić bogactwo. Ogólnie taka żaba jest symbolem bogactwa i uwaga, nowiny, która zwiastuje korzyści finansowe. Wierzy się, że taka 3-noga żaba, ona ma właśnie kilka takich charakterystycznych cech. Po pierwsze, ma czerwone, diamentowe oczy. Ta akurat nie ma, ale powinna mieć takie wprawione, wręcz rubiny. Po drugie, zawsze w gębie trzyma sznur monet, bo te dziurki w monetach chińskich sprawiają, że można je nawlec na sznurek i mamy sobie taki wisior z pieniędzmi. Trzyma to w japie, trzyma tę monetę i siedzi na kupie pieniędzy. Jak się przyjrzycie, poza pieniędzmi są tu takie dziwne rzeczy, takie jakby łódki. To jest chińska sztabka złota. Ona ma kształt takiej właśnie łódeczki z takim wybrzuszeniem na środku. To są sztabki złota i pieniądze. Ogólnie bogactwo. Żaba siedzi na pieniądzach. Na grzbiecie natomiast żaba posiada takie gwiazdy. Tu to są takie kolorowe punkty, czasem są to wprawione jakieś drogie kamienie, czy tam niedrogie kamienie, albo po prostu gwiazdki. No i to układa się tutaj w taki gwiazdozbiór. Mnie to trochę, gdyby nie ta gwiazdka, przypomina niedźwiedzicę wielką, ale no, w każdym razie
To cecha charakterystyczna. No i 3 łapy. Z tyłu ta łapa nie wygląda, jakby brakowało łapy, tylko jakby w ogóle na środku żaby wyrastała ta 3. łapa i jakby ta żaba z założenia była 3-nogą żabą. I rzeczywiście tak jest. Ona pojawia się w okolicach ludzkich gospodarstw przy pełni księżyca i kiedy się pojawi, wtedy znaczy to, że tutaj niedługo ktoś będzie bardzo bogaty. Będzie miał właśnie nowinę, która mu przyniesie pieniądze, albo w ogóle jakieś powodzenie w biznesie. I takie żabidło właśnie ma służyć temu. Według Feng Shui, czyli mamy tutaj kilka zasad, gdzie ona ma stać. Nie może stać w kuchni, w łazience, nie może być odwrócona pyskiem, zdaje się, do wnętrza budynku, tylko gdzieś na zewnątrz, najlepiej na wschód. Musielibyście doczytać, jeżeli chcecie sobie tutaj w myśl zasad chińskiej estetyki i przepływu pozytywnej energii urządzić dom i postawić taką dobrodziejną żabę, która przysparza pieniędzy. Niemniej na czapanach zdarza się. Co dalej? Mamy takiego kota. Takiego kota to się na czapanie rzadko widuje, ale w ogóle to się go widuje. Gdzie się go widuje? To jest kot japoński, tyle że on się już rozlazł po całej Azji, a nawet po całym świecie. Przy czym popularny jest w Chinach, na Tajwanie, ogólnie w różnych takich azjatyckich miejscach, które odwiedzają turyści, ponieważ turyści lubią takie ciekawostki, ale wziął się ten kot z Japonii. Co on robi tą ręką? Tak w ogóle to on jest plastikowy, to wiecie, to taki jest no, na baterię, rusza tą łapą, ale oryginalnie on powinien być ceramiczny. Jest kilka historyjek związanych w ogóle z pochodzeniem takiego kota. One tłumaczą wiele rzeczy, ale wytłumaczenie, dlaczego on ma tę łapę do góry i czemu nią macha, jest bardzo proste. To jest rasa kotów popularna w Japonii i one w specyficzny sposób myją pyszczek, bo w ogóle kot jak myje pyszczek, to robi to łapką, wiecie, liże tutaj i się myje. No i jakoś się tym Japończykom skojarzyło, że ten koteczek tak macha do nich, że on tak naprawdę kiedy myje łepek i pyszczek, to on tą łapką gdzieś tam do kogoś i to było takie urocze. O. No i właśnie taki kotek myjący się skojarzył się, że że on macha w ogóle i że on tak w ogóle zaprasza, wiecie, ten ruch, nie takie papa, tylko takie chodź tutaj. No i z tego się wziął pomysł, że ten kot to jest taki zapraszający kot. Taki mówi halo, takie mówi Hello Kitty i to nie jest złe skojarzenie, ponieważ Hello Kitty to jest właśnie graficzne przedstawienie tego kota. Hello Kitty się właśnie wzięła z tego machającego koteczka witającego i stąd ta nazwa nawet po prostu Hello Kitty, no wiecie, witający kotek po prostu, nie? Więc przeszło to do popkultury bardzo mocno, zarówno w postaci figurki, jak i właśnie w postaci przedstawienia graficznego tego kota, czyli tej kreskóweczki po prostu. On jest ceramiczny. Kiedy jest ceramiczny, to ma tylko tę łapę do góry. Jeżeli jest z plastiku na baterię, no to jeszcze nie macha, bo to jest jeszcze fajniejsze, bo przyzywa. Jest taka historia, że samuraj szedł sobie, gdzieś tam podróżował i nastała go burza. No i on szedł i nagle stwierdził, muszę się pod czymś schować i znalazł drzewo u stóp świątyni. Więc tu gdzieś była taka opuszczona świątynia, on się pod tym drzewem schował, deszcz lał, burza, zawierucha, pioruny i nagle spojrzał w stronę właśnie tej opuszczonej świątyni, a tam przed świątynią siedział kot i mył mordkę i ten samuraj, o, kot macha do mnie, macha ręką, idę zobaczyć, co się dzieje. I poszedł w stronę tego kota i wtedy w to drzewo uderzył piorun i zniszczył je, stanął w płomieniach i samuraj nagle stwierdził, ten machający kot uratował mi życie. W takim razie muszę wynagrodzić tę świątynię. No i odbudował, wyremontował, duże pieniądze tam włożył, no i jakby świątynia zaczęła działać. No, kot w każdym razie przynosi szczęście, machający kot. Koty są różne, mają różne kolory i różne wyglądy. O, ten sobie nawet coś tu sobie zacina. W zależności od koloru taki kot różne rzeczy znaczy. Przede wszystkim stawiamy go w restauracji, w herbaciarni, w kolekturze nawet, żeby zapraszał. No i stoi w widocznym miejscu, on przyciąga klientów. Ten ruch nawet symbolicznie w przenośni, no to może się zdarzyć, że ktoś idzie obok sklepu i zobaczy takiego kota i stwierdzi, wejdę tam. Ale bardziej chodzi o symbol, że ten kotek po prostu przynosi szczęście w biznesie, w handlu, po prostu w sklepie, w restauracji przysparza klientów i gości.
Poza tym kolor jest ważny. Koty białe są najpopularniejsze. Na przykład taki czarny, on ma wręcz odwrotnie. Odpędza zło, choroby i nieszczęścia. Jeśli jest na przykład czerwony albo różowy, w ogóle różowy jest najśmieszniejszy, bo on przyciąga adoratorów do kobiety. Samotne panie, które pragną, żeby zainteresował się nim jakiś mężczyzna, stawiają sobie takiego różowego kotka machającego. To też jak będziecie gdzieś w Azji i zobaczycie, że jakaś pani ma różowego kotka, to znaczy, że ona taka jakby jest wolna i można próbować się z nią umówić. Tak czy inaczej, łapka zawsze powinna być podniesiona lewa. Tutaj często na tym kocie pojawia się napisane, co on ma robić. Nie wiem, co tu jest napisane, bo to nie dość, że jest w tych azjatyckich krzaczkach, to jeszcze w takiej ozdobnej formie, więc no, nie do przeczytania. Tak czy inaczej, może ktoś odczytuje to. Zresztą nie sądzę, że też, żeby na takim plastikowym kotku było coś tam szalonego. Tak czy inaczej, ten kiciuś coś tutaj powoduje, stojąc w herbaciarni. No i możecie je znaleźć w herbaciarniach coraz powszechniej. Również złote, one takie ociekają pieniądzem, jeszcze więcej tych pieniędzy przysparzają, przyciągają. Możecie mieć smoka na przykład. Smoka akurat nie mamy. Smoka, no każdy z Was widział chińskiego smoka, zupełnie inny niż nasze europejskie smoki, prawda? Jak idziecie u nas do lasu spotkać smoka, no to widzicie takiego jaszczura na 4 łapach. Przypomina krzyżówkę dinozaura z jakimś czym? No nie wiem, ma skrzydła, no to tak jakby trochę takie nietoperzowate, cielsko takiego tyranozaura, ale łapy dłuższe, morda trochę bardziej smukła, no wiecie, smok, nie? Taki fantasy smok. Jak w jakichś książkach, które czytujecie. Za to w Azji te smoki są takie podłużne, zawijaste i dziwne. Okazuje się, że taki smok jest połączeniem wielu zwierząt. Podobno cesarz chiński, który miał węża w swoim herbie, gdy podbijał poszczególne prowincje i różne rody, to w ramach takiego zintegrowania się z nimi dołączał ich herb do swojego. Czyli na przykład miał węża i nagle pokonał kogoś, kto miał w herbie konia, więc z tego konia brał grzywę i na przykład przyłączał temu swojemu wężowi grzywę. No i nagle był wąż z taką końską grzywą. Efekt jest taki, że smoczysko w Chinach ma właśnie wężowate ciało, rybie łuski, grzywę konia, rogi wołu albo jelenia, mordę wielbłąda nawet, albo świni, do tego łapy tygrysa, ale szpony orła i co jeszcze? Wąsy karpia czy suma, wiecie, takiej ryby z wąsami, to właśnie takie wąsiska muszą mieć. Nawet jest wierzenie, że jeżeli taki sum przeskoczy przez wodospad, to może się zamienić w smoka. Tyle, że no, widzieliście suma, nie? No to nie jest zbyt rącza ryba. Tak czy inaczej, jeśli graliście w Pokemony, to tam jest ta sama akcja. Właśnie z takiego grubego karpia robi się właśnie taki wodny smok. To nawiązuje właśnie do tej mitologii związanej ze smokami. Taki smok jest właściwie symbolem Chin bardziej niż jakimś talizmanem na czapan, ale jak najbardziej. Można go używać, bo on ogólnie przynosi dostatek, dobrobyt i szczęście. Możecie też znaleźć figurkę takiego grubiutkiego Buddy. To jest ciekawostka, bo tak naprawdę to nie jest Budda. Budda to jest taki raczej szczupły facecik w charakterystycznej greckiej fryzurce z koczkiem i on sobie medytuje, siedząc w pozycji lotosu. Za to taki grubasek z wielkim bębniastym brzuszkiem, ubrany w taką rozchechłaną mniszą sutannę, łysy z dyndającymi uszami i zawsze szeroko uśmiechnięty, mający tobołek, na którym wisi wór jakiś płócienny lub ma go gdzieś przy sobie, worek ogólnie, tak jakby z pieniędzmi. No właśnie wszyscy myślą, że to jest taki bożek, który przysparza bogactwa, bo to tak naprawdę jest bóstwo chińskie, które przypadkiem przez podobność imion zostało uznane za Buddę, ale jest to błąd. Jeżeli ktoś Wam powie, że to jest Budda, to nie jest Budda. To jest bożek, który na dobrą sprawę wcale nie przynosi bogactwa, bo on w tym worku ma wszystko, co posiada i on pokazuje taką radość z życia pozbawionego potrzeb finansowych. W sensie, kiedy człowiek uzna, że tak naprawdę pieniądze nie dają mu szczęścia, wtedy jest naprawdę szczęśliwy, bo odnajdzie to, co serio mu daje radość, więc on symbolizuje radość. Przede wszystkim jest to bożek szczęścia, ale w sensie szczęścia nie dostatku, tylko szczęścia w sensie radości. Więc bardzo miło się kojarzy, zawsze jest tak rubaśnie uśmiechnięty, fajnie wygląda, ale pamiętajcie, to nie jest Budda. No i na koniec, co jest moim tutaj ulubionym akcesorium, to taki tutaj
sikający chłopczyk. To też często możecie znaleźć na czapanie, ponieważ to tak w ogóle jest termometr. Termometr, który służy do ceremonii i może nawet z tego się wzięła ta koncepcja polewania figurek różnymi naparami, ponieważ kiedy mamy tutaj taki talizmanik, chcemy mu złożyć ofiarę, wiecie, żeby nam się tutaj robiło. Ja sam tak robię w herbaciarni. Tutaj zrobimy herbatę, trzeba skosztować i odrobinkę wylewamy. Tutaj to ścieka po czapanie, to jest taka ofiara złożona tej figurce. Czasem ona stoi w czarce, żeby się cały czas moczyła w ogóle w herbacie, więc jeszcze bardziej na szczęście. No, ale tak naprawdę to polewa się jego. Ja Wam pokażę dlaczego i jakim cudem on funkcjonuje jako termometr i dlaczego on w ogóle się nazywa Pipi Boy, czyli no, sikający chłopczyk. Widzicie, wielka głowa, łysiutki, no i jak się przyjrzycie, on jest gotów do sikania. On w rączkach trzyma co należy i ma tam nawet taką dziureczkę, więc co robimy? Musimy go najpierw nabić. Wsadzamy go do czarki i polewamy obficie gorącą wodą. To jest czysta fizyka, co się będzie działo. Otóż on, jak widzicie, już puszcza banieczki. Chodzi o to, że on się zagrzewa. W środku wzrasta ciśnienie i wypycha powietrze przez tę jedną, jedyną dziurkę. Jak zauważycie, nie jesteśmy w stanie nalewać wody, kiedy mamy tylko jedną dziurkę, prawda? Tak na przykład tam chlupie z kartonika z sokiem, chlup, 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 a jeśli zrobimy dziurę z drugiej strony i powietrze się dostaje, nalewa się jednolita struga. To samo tutaj. Jeżeli w środku jest woda w tym ludziku, to ona nie jest w stanie się wylać tylko dlatego, że jest tylko jedna dziurka i w dodatku tak mała, że powietrze nie jest w stanie się tam mijać razem z wodą, więc siłą rzeczy ciśnienie wypycha stamtąd powietrze i na to miejsce dostaje się woda. Teraz go wyciągamy i go schładzamy. Dajemy go do zimnej wody. Tutaj jest czarka z wodą zimną i on, taki wystudzony, będzie sobie mógł być postawiony na czapanie. I co teraz robimy? On stoi na czapanie, my tutaj chcemy zrobić herbatę, robimy sobie jakąś tam ceremonię, coś tam, mamy tutaj już czajniczki, no i woda się grzeje, chcemy sprawdzić, czy ta woda jest gotowa, czy to jest właściwa temperatura do parzenia herbaty. Bierzemy więc gorącą wodę i polewamy tego facecika. I cały sekret, jeżeli on siusia, znaczy, że woda jest gorąca, ponieważ gorąca woda polana na ten wielki czerep sprawia, że tam znów wzrasta ciśnienie i to ciśnienie wypycha wodę właśnie tą dziurką, a zassało tę wodę w momencie tracenia temperatury w zimnej czarce, więc możecie sobie go po prostu przygotować. On może tak stać i stać, póki ta woda nie wyparuje przez tę dziureczkę. Także może być po prostu przygotowany, nabity, zawsze stać na czapanie, póki się oczywiście nie skończy w nim woda. No i polewamy. Jeżeli mamy wrzątek taki gotujący się, no to też efekt jest spektakularny. Jeżeli natomiast mamy wodę, tak jak my, już troszeczkę przestudzoną, tak powiedzmy pod ulunga, może tak pod zieloną, no to wtedy jest sygnał nieco mniejszy, że to jest taka niższa temperatura. Jeśli go polejemy zimną wodą, to oczywiście nic się nie wydarzy. Więc przy odrobinie wprawy i zabawy z tym ludzikiem jesteśmy w stanie po obfitości tego siusiania odkryć, jaka jest temperatura wody i do jakiej herbaty się to nadaje. Ciekaw jestem bardzo, co Wy macie na swoich czapanach, jakie macie swoje herbaciane duszki, które polewacie herbatą i czy może będąc w różnych herbaciarniach, nie tylko w Polsce, widzieliście coś fajnego i szczególnego, co ktoś trzymał na czapanie. Warto na to zwrócić uwagę, bo każdy mistrz herbaciany stawia sobie tam coś swojego i zawsze można go o to zapytać, on chętnie powie, bo to nigdy nie jest przypadkowa rzecz, zawsze to ma jakąś historię. Piszcie do nas i zwracajcie uwagę na czapany. Do zobaczenia na czajnikowy.pl. Czajnikowy.pl